Jak się pewnie domyślacie po moim tle, nie nagrywam już w studiu BB Sound w Nowym Jorku. Nagrywam w Kuffel House w Polsce, w moim rodzinnym domu. Przy ostatnich nagrywkach w Nowym Jorku zarówno ja, jak i producenci byliśmy zdziwieni, że tak dużo tego wyszło. Bo zakładałam, prawdę mówiąc, że 1,5 godziny potrwa cały mój film, a tu była dopiero połowa. Słuchajcie, ten mój ostatni występ w Nowym Jorku to był mój pierwszy występ przed kamerą tak naprawdę, taki. I od razu, jak to zawsze w moim życiu bywa, z grubej rury na głęboką wodę w Nowym Jorku, w prawdziwym studio z prawdziwymi producentami. Mój poprzedni film musiałam obejrzeć kilkukrotnie, wiadomo. Wyłapałam tam kilka niedociągnięć. I słuchajcie, z mojej strony taka prośba, żebyście zachowali swoje opinie dla siebie. Jeśli zauważyliście tam coś, nie wiem, tu powtórzyłam się 2 razy, tu mi włosy tak się ułożyły, a tu tam, błagam, zachowajcie to dla siebie. Bądźmy dla siebie ludźmi, nie siejmy nienawiścią, nie podcinajmy sobie skrzydeł, bo ja dobrze wiem, że ile ludzi, tyle opinii. Zachowujmy się w sposób ludzki i humanitarny. Jeśli coś Wam się nie podobało, zapiszcie to na kartce. Powiedzcie koleżance, zróbcie to. Tak jak mówię, w sposób miły, humanitarny. Ja bardzo chętnie przyjmę słowa krytyki, ale tylko i wyłącznie od osób, które są po tej samej stronie ekranu, ok? Bo tylko one wiedzą, z czym się to je, jak trudne to jest i jak nie trudno o pomyłkę. Przyjmę też od reżyserów, innych twórców, tak? Scenarzystów, operatorów kamery bardzo chętnie. Ale kanapowcom dziękuję. Tak mówię, nie podcinajmy sobie skrzydeł, rozwijajmy się, idźmy do przodu, a nie ciągnijmy się w dół, ok? Ja to, co tutaj robię, to zrobiłam z chłopakami w Nowym Jorku, teraz robię tutaj. To jest sztuka. Ja muszę się w jakiś sposób wyrazić. Niektórzy tworzą muzykę, ja jeszcze tego nie robię. Niektórzy piszą książki, moja książka jest w powijakach. Ja na chwilę obecną tworzę film. Otwieram przed Wami całe swoje serce i galerię prywatną. Mam nadzieję, że to docenicie. Ja wiem, że są osoby, które nie zrozumieją kompletnie mojego przesłania. Wiem, że są osoby, które zrozumieją mnie na opak, ale są osoby, które zrozumieją i dla nich to robię. Bo wierzę głęboko w to, że jest tam gdzieś ktoś, komu moja historia się przyda, komu będzie potrzebna. Kto będzie mógł z niej wyciągnąć jak najwięcej i gdzieś tam wprowadzić w swoje życie. I dla tych osób to robię. Okej. Wróćmy teraz do mojej przygody w Stanach. Skończyłam, z tego co pamiętam, na temacie księcia. Bo jakże mogłoby być inaczej. Mężczyźni zawsze muszą zajmować najwięcej miejsca w życiu kobiety i to jest pokazane również na moim filmie. Okej. Co tam było? Opowiem Wam jedną scenę, która zapadła mi w pamięci dość szczególnie. Dlaczego mówię księżniczka i książę? Powiem Wam, jak wyglądała na przykład jedna scena. Ja zostałam wywieziona do Connecticut. Ja spałam w Connecticut, tam w jakimś jego domu, a on pojechał do Nowego Jorku i wrócił rano. Fajnie tam było w tym domu, bo tam był ganek, siedząc na ganku, na wprost był amfiteatr, gdzie był koncert prawdziwej amerykańskiej muzyki, więc wieczorkiem mogłam sobie siedzieć i relaksować się przy muzyce na żywo.
But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't have. Ale wracamy do niego. Przyjechał rano i podjeżdżając pod dom, ja siedziałam na ganku, miałam oczywiście słuchawki w uszach i słuchałam i śpiewałam Sanach, a Sanach śpiewała Szymborską. On podjechał. Nasz wzrok się zetknął i odkąd się zetknął, to do samego końca się nie rozłączył. Patrzyliśmy sobie w oczy, wysiadł z samochodu, przeszedł przed gankiem, szedł po schodach, przyszedł do mnie, położył mi dłonie na ramieniu, ja położyłam jemu, kiwnęliśmy sobie głowami, patrząc prosto w oczy i poszedł do domu pracować. No. Nie chcę tu za dużo o tym opowiadać. Z tego, co pewnie zdążyliście wyłapać na poprzednim odcinku, to dojechała mnie straszna tęsknota za nim i można powiedzieć, że nawet wyglądałam momentami tam jak desperatka. Ale na szczęście ta desperacja nie wyszła ze mnie w stosunku do niego, nie złapałam za telefon, nie wydzwaniałam, nie wylewałam na niego swoich żali. Robiłam to w humanitarny sposób, przez pisanie na przykład. Albo tam na tym filmie, tak? Teraz tak, może nie będę mówić o nim, a do niego. Mój drogi, poznanie Ciebie zdecydowanie było prezentem. Byłeś dla mnie zdecydowanie darem od losu. Poznając Ciebie, ja przyjrzałam się w Tobie, w Twojej osobie, w Twojej duszy tak naprawdę doskonale. Zadziałałeś na mnie jak kilkuwymiarowe lustro. Po pierwsze, spoglądając na Ciebie, zrozumiałam, dlaczego moi ludzie mnie tak lubią, kochają. Jest wiele ludzi, którzy oddaliby mi wszystko, a ja nigdy nie rozumiałam,
o co chodzi? Przecież ja jestem zwykłą, normalną dziewczyną. Spoglądając na ciebie zrozumiałam, o co im chodzi. Masz piękną duszę. Ja też. To po pierwsze. Po drugie, uruchomiłeś we mnie pewną traumę, którą też bardzo dobrze było widać na poprzednim nagraniu. Bo mówiłam o niej. To był lęk przed opuszczeniem. Ja bardzo się tego bałam. Bałam się, że nie dam sobie rady, że jak zostanę sama, po tym co poczułam, tak, na poziomie dusz, jak zostanę sama, to że nie dam sobie rady. No i co? Ten lęk oczywiście mnie okłamywał. Dałam sobie radę bardzo dobrze. Musiałam zostać jakby z tym lękiem sama, żeby go przepracować, żeby pokochać siebie w 100%, żeby nauczyć się też większego szacunku do siebie samej, żeby móc w przyszłości stworzyć zdrowy, szczęśliwy związek, bo poradziłam sobie z nim bez problemu i zobaczyłam, że upewniłam się, tak, każdy o tym wie, ale co innego wiedzieć, co innego czuć, jakby tak, że nikt mi nie jest do szczęścia potrzebny, tylko ja sama, że moje szczęście nie zależy od nikogo, od żadnych warunków zewnętrznych, tylko i wyłącznie ode mnie, bo bałam się, że nie poradzę sobie, a poradziłam sobie, jestem szczęśliwa. A druga osoba może być jedynie uzupełnieniem mojego szczęścia, taką wisienką na torcie. I za to Ci dziękuję, bo to we mnie uruchomiłeś i to mogłam w sobie zaleczyć. I jeszcze jedno. Powiedziałeś mi kiedyś coś, mam nadzieję, że to było szczere, coś, co bardzo potrzebowałam usłyszeć. Byliśmy wtedy na Harlem, poszliśmy na drinka i powiedziałeś mi kilka zdań. Powiedziałeś coś, że niezależnie od tego, co będzie w przyszłości, żebym sobie zapamiętała jedno, że jestem bardzo inteligentną, bardzo wrażliwą i piękną kobietą z zewnątrz i wewnątrz i żebym nigdy nie dała sobie wmówić, że jest ze mną coś nie tak, tylko dlatego, że otaczam się niewłaściwymi ludźmi. Uderzyło mnie to bardzo mocno, ale w takim pozytywnym słowa znaczeniu. Ja bardzo potrzebowałam tego usłyszeć, bo tak jakbyś wyczuł, że otaczałam się niewłaściwymi ludźmi, którzy wysysali ze mnie życie. Ale też powiem może później, jakie rzeczy słuchałam na swój temat. Bardzo mi tym pomogłeś, bo ja pamiętam, jak Ci wtedy mówiłam o tym, że chciałabym stworzyć film dla mojego taty i Ty w niego uwierzyłeś, przede wszystkim tymi słowami, i pozwoliłeś mi jeszcze bardziej w to uwierzyć. I nie minęły chyba 2 tygodnie od tamtego dnia, a ja siedziałam z chłopakami w studio i nagrywaliśmy film. Co w życiu by mi do głowy nie przyszło, że coś takiego zrobię. Także dziękuję Ci bardzo. Jeszcze jedno. Zaproponowałeś mi, żebym, czy może teraz nie wiem, czy do Ciebie, czy o Tobie, dostałam propozycję, tak, żeby polecieć z nim, z Tobą, tam, gdzie leciałeś wtedy, tak, na tego inny kontynent, o którym mówiłam wcześniej. Ale ja, mimo że było fajnie, ja nie czułam, że mogę z Tobą lecieć. Ja czułam po prostu w swojej intuicji, której muszę słuchać, bo dobrze na tym wychodzę, że nie mogę lecieć. Ja przyleciałam do Stanów i Stany były moim celem. Jakby chciałam spędzić tam czas jak najdłużej, jak najwięcej.
nie chciałam zmieniać planów, bo wiedziałam, że muszę tam zostać, że nie wiedziałam dlaczego, ale czułam, że muszę tam zostać. I no nie było to proste, tak, bo tak jak mówię, fajnie nam się spędzało czas, ale to była bardzo dobra decyzja, bo tak jak mówię, udało mi się zaleczyć jedną z moich traum, a dwa, gdybym poleciała wtedy z Tobą, to przepadłabym kompletnie. Ludzie jak się poznają i jest między nimi euforia, to zamykają mi się oczy na pewne rzeczy. Dlatego dobrze było, że mogliśmy się rozdzielić, bo ja mogłam ze spokojem przyjrzeć się całej tej sytuacji, zauważyć plusy, minusy, co mi się podoba, co mi się nie podoba. Bo tak, mogłabym polecieć, przepadłabym i wiele rzeczy, które na przykład by mi nie pasowało, tak by czas jakby z nimi leciał i mogłabym się obudzić po wielu latach, a tak to mogłam je włapać wcześniej. Do tego gdzieś kiedyś, generalnie jak ludzie się poznają, to wystarczy pierwsze kilka minut, żeby wyłapać, czy jest to coś, czy tego czegoś nie ma. Czy tak jak niektórzy mówią, wibrujemy na tych samych częstotliwościach, czy nie. Do tego dużo czasu nie trzeba. Nie trzeba chodzić ze sobą 14 lat, żeby wiedzieć, że się tą drugą osobę chce. To można wyłapać bardzo szybko. Jak się dwoje osób spotyka i nie ma tego na początku, to się z czasem nie pojawi. Z czasem pojawią się emocje, tak, bo jesteśmy cały czas razem, ale to coś nie pojawi się znikąd nagle po roku, 2, 3. Więc jak nie czujesz tego na początku, to się nie pojawi potem. Ja postanowiłam, przekonała mnie też do tego jakieś pewne zdanie, które kiedyś tam wyczytałam. Pewnie większość ludzi je zna. Jeśli coś kochasz, puść to wolno. Jeśli jest Twoje, to wróci. A jeśli nie, to znaczy, że nigdy Twoje nie było. Więc ja stwierdziłam, że te 9 czy 10 dni wystarczą, żeby stwierdzić, co o sobie myślimy. I stwierdziłam, że puszczam wolno. Bo jeśli nie wróciłeś, jeśli nie wrócisz, to lepiej, że to się zakończyło po tych kilku dniach, bo krótszy będzie okres rekonwalescencji, niż jakby miało trwać jeszcze dłużej, a potem kilka lat bym musiała się leczyć. Moje serce jest w bardzo dobrej kondycji teraz, jest wszystko ze mną okej. Jak byliśmy w Stanach, to gdzieś tam złapaliśmy jakiś mały kontakt na chwilę. A to, co jest teraz, to zostawiam w tajemnicy dla siebie, bo opowiadam tutaj historię o Stanach. Teraz już jestem w Polsce, więc to, co się dzieje, zostawię dla siebie. Lecimy dalej z historią. Jak byłam jeszcze z księciem, tak, to moja znajoma z Polski, Paulinka, odezwała się do mnie z prośbą o kupienie jej koszulki z napisem "Kocham Nowy Jork", tak. Paulinka, trzymam za Ciebie kciuki, wygrasz tę walkę, tylko się nie poddawaj, wierz w siebie i w to, że będzie dobrze. Paulinka poprosiła mnie o tą koszulkę, więc ja ucieszyłam się, że mogę coś dla niej zrobić. Więc przeszłam pół Manhattanu, żeby znaleźć tą koszulkę, bo ona też oczywiście musiała być w danym kolorze. Kupiłam Paulince tą koszulkę, wysłałam jej zdjęcie i Paulinka bardzo, bardzo chciała mi oddać za nią pieniądze. Ja mówię tak, może nie miałam stałego źródła przychodu, raczej odchodu, ale ja chciałam dać ją Paulince, żeby się poczuła ważna, żeby czuła, że komuś na niej zależy i że ktoś chce dla niej dobrze. Bo wiem, czego człowiek w takim stanie potrzebuje. Powiedziałam, Paulinka strasznie chciała mi oddać za nie pieniądze, tak? Ja powiedziałam, nie oddawaj mi.
jest wszystko okej. Mówię, jeśli naprawdę bardzo chcesz, to oddasz mi, ale tylko wtedy, jeśli będę przymierać głodem. Mam nadzieję, że to się nie wydarzy. Ale poprosiłam Paulinkę, jeśli bardzo chcesz coś dla mnie zrobić, jakby w podzięce za to, to złóż intencję do góry, tak, pomódl się o to, żeby znalazło się dla mnie jakieś źródło dochodu, utrzymania, tak. No i Paulinka powiedziała, okej, nie ma problemu. Ale tak bardzo chciałam się odwdzięczyć, że oprócz tej intencji, tej modlitwy, tak, ona musiała coś zrobić, więc zaproponowała mi. Powiedziała mi, że jej brat mieszka w Waszyngtonie i że jeśli chciałabym odwiedzić Waszyngton, zwiedzić go, to może go zapytać, czy byłby w stanie mnie przenocować tam u siebie. Jak ja to usłyszałam, propozycja idealna, mówię, pewnie, że tak. Szczególnie, że jakieś 2 tygodnie wcześniej chciałam pojechać do Waszyngtonu, ale ktoś tam mi powiedział, że tam nic nie ma ciekawego, nie jedź, zmarnujesz czas. No więc powiedziałam Paulince, jasno, zapytaj brata. Brat Paulinki się zgodził. No i tak oto była następna część jakby mojej podróży. Ale w międzyczasie jeszcze, jak rozstałam się z księciem, w ogóle to też było po prostu filmowe, bo ledwo zdążyłeś mnie wyprzytulać tam na tym dworcu, gdzie się rozstawaliśmy, powiedzieć mi coś tam do ucha i odszedłeś. Ja miałam wrażenie, że się zaraz za tobą obróciłam. Wróciłam się za tobą, a ciebie już nie było. Jakby się wyparował. A ja stałam tam po prostu w szoku niesamowitym. Patrzyłam na mój telefon, na mapę i jej nie rozumiałam kompletnie, co mi się nie zdarza. Raczej umiem obsługiwać i rozumiem mapę. No i tak, zanim pojechałam do Waszyngtonu, jakby rozstałam się z księciem, czyli pojechałam do Jose, do studia muzycznego oczywiście, tak? Tam się Jose, masz czas, chcesz, żebym wpadła? Wpadam. Zanim pojechałam zanim pojechałam do Miami, bo tam wspominałam, że Jose zaczęły się w nim jakieś uczucia tworzyć, tak? Zanim poleciałam, usiedliśmy razem i porozmawialiśmy o tym, jakby co jest między nami, jakie są emocje, uczucia między nami. Ja mu powiedziałam, czego szukam w swoim życiu, bo ja bardzo dobrze wiem, czego szukam. Żeby nie odbierał jakby tego personalnie, bo to nie chodzi o niego, tylko i wyłącznie o mnie. Wyjaśniliśmy całą sytuację, oczyściliśmy atmosferę, ustaliliśmy, że zostaje między nami przyjaźń, no i ta przyjaźń trwa. Mam nadzieję, że będzie trwała bardzo, bardzo długo. No i tak, wróciłam do studia muzycznego w stanie dziwnym bardzo, bo tak jak mówię, moje serce zostało w końcu poruszone, więc jak tylko przyjechałam do Jose, to on widział, że coś za mną jest nie tak. Włączył muzykę Martina Garrixa. On już dobrze wie, że to jest moje lekarstwo. Set z Las Vegas 2024. Cudowny. Swoją drogą przy nagraniu w Nowym Jorku pierwszego odcinka, jak producent podłączał cały sprzęt, to ja medytowałam w innej części studia do muzyki Martina Garrixa. I tu się zastanawiam, jak można medytować do takiej muzyki? No można. Medytowałam do niej i w międzyczasie jeszcze się modliłam do Boga, tak, że o prowadzenie tego, co będę mówić. I prowadził to, bo parę rzeczy, których chciałam powiedzieć, nie padły, a padły za to inne, których nie planowałam w ogóle powiedzieć. Okej, co do tematu. Pojechałam do Jose, tam spędziliśmy ze sobą już 2-3 dni i potem miałam autobus do Waszyngtonu. Opuszczam Nowy Jork po raz kolejny, ale na pewno nie ostatni. Tym razem jest pewnie inny niż był poprzedni. Poprzednio opuszczałam do Miami, teraz opuszczam do Waszyngtonu. Nie wiem, co polecić. Jestem rozjechana jak walec.
Szukałam swoją bratnią duszę około 10 dni temu. Zostawiła mnie 2 dni temu i po prostu czuję się jak mała dziewczynka. Jakby ktoś wyrwał połowę mnie i zabrał gdzieś indziej. Poczułam się w końcu wypełniona, kompletna i teraz znowu się czuję nie. Nie, to jest piękne, bo to chciałam poczuć. Dlaczego moja dusza jest teraz rozłączona tą drugą. Rano budząc się czułam ból w klatce piersiowej. No i tak, przyjechałam do Waszyngtonu, wysiadłam, wyszłam przed stację główną. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something. Ja w Stanach lubiłam sprawdzać sobie rejestrację samochodów, bo każdy stan ma inny napis na swojej rejestracji. No i wsiadam w Waszyngtonie, idę sobie szczęśliwa zobaczyć, co będzie napisane na rejestracji w Virginii. No, tam napis Virginia is for lovers. If I play dead, will you regret everything that you did, that you said? Czyli Virginia jest dla kochanków. Ja mówię, nie. Po prostu to jest jakaś gra, czy to jest jakiś film, w czym ja tutaj jestem. Mówię, moje serce tu pęka. No tak jak powiedziałam na filmiku wcześniej, który wstawiłam, naprawdę obudziłam się jak pojechałam do studia, obudziłam się na drugi dzień z bólem w klatce piersiowej. To było pierwszy raz mnie coś takiego spotkało. Mówię, okej, przyjeżdżam do Virginii, gdzie miałam nadzieję, że zapomnę. A tu pierwszy znak Virginia is for lovers, to jest super. Okej, no i tak, przyjechał Arek po mnie na dworzec. I słuchajcie, w Nowym Jorku miałam chozę od muzyki, tak, która jest jedną z moich pasji. A w Virginii miałam Arka, anioł, naprawdę człowiek anioł, który był od innej mojej pasji, którego pasją również jest lotnictwo. Jak tylko przyjechałam tam, to Arek zabrał mnie na lotnisko. Takie miejsce, gdzie samoloty lądują nad głowami, samoloty pasażerskie. No piękne miejsce, super wrażenie. Bardzo mi się podobało. Oprócz tego lotniska byliśmy też raz w Waszyngtonie w Muzeum Lotnictwa. O, jakie tam były okazy, po prostu przepiękne samoloty różnego rodzaju, do tego kino, gdzie też mogliśmy pooglądać filmy dokumentalne i byliśmy jeszcze w symulatorze lotu. Super, po prostu byłam przeszczęśliwa. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain.
things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago, I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Arek, sprawiłeś mi taką przyjemność. Arek jest naprawdę aniołem, wspaniałym człowiekiem, z człowiekiem bardzo inteligentnym. Arek pracuje dla rządu amerykańskiego, bardzo wrażliwym i ma świetne poczucie humoru. Nasze rozmowy po prostu były cudowne, bo były na takim bardzo fajnym poziomie intelektualnym, a dodatkowo były bardzo zabawne. No i ja muszę się przyznać, że w Waszyngtonie za dużo nie zwiedziłam, bo z Arkiem chodziliśmy głównie po barach. Chodziliśmy szlakiem barów w Virginii.
face, and I wanna get lost. I'm sick of this place, don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, heart full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop up. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to, something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to, something I can't undo. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, heart full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop up. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to, something I can't undo. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich barmanów z Arlington i Georgetown. Miałam świetny czas po prostu z Wami, a kiedyś przyjadę do Waszyngtonu, zobaczę Biały Dom z trochę mniejszej odległości niż tym razem było mi to dane, ale nie żałuję, bo przynajmniej miałam dobry czas, mimo tego, że moje serce, tak jak mówię, krwawiło, to ja kompletnie o nim zapomniałam, o moim krwawiącym sercu wieczorami, bo za dnia czytam poranki, może być trochę gorsze. Przeczytam Wam teraz jeden kawałek, który napisałam. Tak jak mówię, ja nie chciałam się zachowywać jak desperatka. Napisałam panu, żeby się do mnie odezwał, jak będzie wiedział, czego chce, więc no, jakby nie mogłam tego robić ja. Nie chciałam się zachowywać jak desperatka i wydzwaniać za kimś, tęsknię za tobą i zmuszać kogoś do rozmowy ze mną tylko dlatego, że się będzie nade mną litował. To tak nie działa. Ja nie chcę w swoim życiu nikogo złapanego na litość. To nie odchodzi. Przeczytam Wam teraz
Co napisałam? Raz jak poszłam do kawiarni, Arek był w pracy, a ja poszłam wylać swój żal i ból na papier. I tak z silnej, niezależnej kobiety stałam się małą, zagubioną dziewczynką. W końcu poznałam kogoś, kto ruszył moje serce. Wielu mężczyzn próbowało je zdobyć, ale żadnemu się nie udało. A ja zaczęłam wątpić w to, że będę w stanie kiedyś kogoś pokochać romantyczną miłością. Moje serce było jak lód, ogrodzony drutem kolczastym. A teraz ten lód zaczyna topnieć w zastraszającym tempie. A ja tracę zmysły. Starczyło polecieć do Nowego Jorku i spotkać mojego księcia z Manhattanu. Szkoda tylko, że mieliśmy dla ciebie tydzień, bo ja zaczynam chcieć wieczności. Dziś mija 6 dni, odkąd się rozłączyliśmy, a ja czuję, jakby to były lata. Nie potrafię się odnaleźć w tej rzeczywistości. Moje serce krwawi, a płuca nie potrafią normalnie oddychać. Od kilku dni żyję na pół wdechu. Jeszcze chwila, a umrę z niedotlenienia. Czy tak wygląda prawdziwa miłość? Mówią, że miłość równa się cierpienie. I to w 100% prawda. Najpierw ktoś dał mi wszystko, wypełnił moje istnienie po brzegi, a potem zniknął, zabierając cząstkę mnie gdzieś bardzo daleko. Ciężko jest się odnaleźć po czymś takim. W dodatku będąc 1000 kilometrów od domu i bliskich. To prawdziwa szkoła życia. Ale ja zdałam ten egzamin. Muszę tylko na nowo odnaleźć w sobie siłę. Dobra, co? Ja naprawdę byłam zdziwiona, co mi się dzieje, bo tak jak mówię, dawno, a może nigdy nawet nie doświadczyłam czegoś takiego. Bo to było zdecydowanie doświadczenie na poziomie duchowym. Nie wiem, jak on to odczuwał, ja tutaj jakby opowiadam swoją historię, tak? Okej, teraz tak. Paulinki modlitwa. Poprosiłam Paulinkę, żeby się pomodliła o źródło utrzymania, tak? Słuchajcie, będąc tam w Waszyngtonie, poznałam pewnego mężczyznę, z którym wymieniłam kilka zdań, on mi opowiedział trochę o sobie, ja o sobie i zapytałam go, czy nie ma może pomysłu, gdzie mogłabym zarobić jakieś pieniądze. Nie chciałam tego robić w Stanach, bo nie było to legalne, a ja nie chciałam robić nic nielegalnego, wbrew Stanom, więc byłam gotowa polecieć na jakąkolwiek inną wyspę, czy do jakiegoś innego kraju. Ale ten mężczyzna nie miał pomysłu, jak może mi pomóc, ale powiedział mi coś innego, zrobił coś innego. Powiedział mi, chodź ze mną, mam inny pomysł. No i to poszliśmy kawałek dalej. To był bankomat. I ten pan wręczył mi $1000. Nie prosiłam go ani jednego, dostałam ich 1000.